Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o sytuacji wewnętrznej w Polsce i o tym, co nas otacza. Wczoraj z prezydentem Trumpem najpierw rozmawiał polski premier, a potem polski prezydent. Czy to jest zdarzenie, które nam coś może mówić o tym, co będzie, co nas czeka w przyszłości? Za chwilę porozmawiamy o tym z moim gościem. Chciałbym tylko przypomnieć, że to ostatnie dni, kiedy możecie Państwo zgłaszać się do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Zachęcam serdecznie. Przypominam, warunkiem jest to, żebyście napisali jedną kartkę albo pół kartki papieru na temat trzech spraw, które Państwa zdaniem są fundamentalne dla Polski i w których prezydent i premier powinni się porozumieć. Myślę, że ta rozmowa też da wam paliwo do przemyśleń na ten temat. 10 miejsc dla słuchaczy Układu Otwartego czeka w Szkole Przywództwa. Serdecznie zapraszam. Mail, po który należy to wysłać, znajdziecie Państwo pod nagraniem. Tyle zapowiedzi. Łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT, sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Profesor Wojciech Myślecki, strateg polityczny, myśliciel, człowiek o niebywałych dokonaniach na tak wielu polach, że nie będę wymieniał, bo zajmie nam pół programu. Dzień dobry, Wojtku. Witam Cię, Igorze. Oczywiście bardzo serdecznie witam naszych widzów, słuchaczy, sympatyków, mam nadzieję, trochę mamy też. Wojtku, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego wczorajszego zdarzenia. Nagrywamy tę rozmowę w czwartek w południe. Wczoraj, czyli w środę, odbyła się rozmowa europejskich przywódców z Donaldem Trumpem przed jego rozmową z Władimirem Putinem. No i w tej rozmowie w jednej z tych rozmów uczestniczył polski premier, w innej części tych rozmów uczestniczył polski prezydent. To oczywiście nie musi być nic złego, to może być coś dobrego, ale też pytanie, na ile jesteśmy zdolni, polskie władze są zdolne do prezentowania jednego stanowiska. To zdarzenie oczywiście jest tylko jednorazowe zdarzenie, ale problem jest większy. Problem jest taki, że mamy dużą zmianę polityczną w Polsce, duży spór polityczny w Polsce, który przechodzi jakąś kolejną fazę, a wokół nas świat się chwieje, świat się dramatycznie zmienia i konsekwencje tego dla Polski również mogą być potężne. Czy twoim zdaniem to jest to wczorajsze wydarzenie, to jest jakiś sygnał, który nam coś mówi, a jeśli tak, to co? Znaczy, ja nie jestem zaskoczony akurat taką sekwencją zdarzeń. To były 3 spotkania, przypomnę. Pierwsze to były spotkanie konsultacyjne przywódców Unii Europejskiej, chyba rozszerzonych o premiera Wielkiej Brytanii, w którym z naturalnego porządku rzeczy brał udział premier Donald Tusk. Drugie spotkanie to było spotkanie rozszerzone albo bilateralne pomiędzy grupą polityków, tych, którzy przedtem się naradzali, o czym rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, i grupa, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych z doradcami. I w tym spotkaniu, mimo że w tym konsultacyjnym, przygotowawczym brał udział premier Tusk, wziął udział prezydent. Ta sprawa nie była zapowiadana. Później było podsumowujące spotkanie w gronie już polityków Unii Europejskiej, do których wrócił Donald Tusk. Jakie z tego można wyciągnąć wnioski na podstawie tego, co wiemy? Mianowicie, że prezydent Stanów Zjednoczonych stanowczo odmawia udziału w spotkaniach oficjalnych, w którym będzie brał udział premier Polski. To jest dla nas bardzo i kłopotliwa sprawa, i przykra sprawa, i niekorzystna dla interesów Polski.
Nie będę już wnikał, jak doszło do takiej sytuacji. Prezydent Karol Nawrocki jest bardzo świeżym i jest niedoświadczonym politykiem. Prawdopodobnie on wiedział wcześniej, że coś takiego może być. Mam nadzieję, że udało mu się skonsultować, jakie były wyniki i ostateczne konkluzje spotkania przygotowawczego polityków Unii Europejskiej z panem premierem Tuskiem, bo tylko z nim mógł to skonsultować. Druga rzecz, że my nie wiemy, w jakim składzie rozmawiał prezydent, bo jest najczęściej tak, wiem jak to wygląda i ty też wiesz, że polityk, który bierze udział w takim gremium, gdzieś tam za nim są jednak doradcy, którzy w razie czego, czy tam na karteczce, czy w jakiś inny sposób przekażą mu jakąś bardzo istotną uwagę, żeby nie zrobić jakiegoś zbyt daleko idącego faux pas w tych rozmowach. Natomiast co to świadczy, że rozdział, o którym my w kolejnych już rozmowach mówimy, zresztą bardzo to wyraźnie było w twojej rozmowie z kolegą z tego klubu Jagiellońskiego. Z Pawłem Musiałkiem i z Marcinem Giełzakiem. Tak, z Pawłem Musiałkiem, tak, szefem klubu. Polecam zresztą Państwu tę rozmowę, jest dostępna. Tak. I widać wyraźnie, że środowiska analityków, którzy mają zdolność niezależności z tego względu, że najczęściej ich ośrodki czy ich think tanki są niezależne finansowo, a ludzie, którzy od pewnego poziomu intelektualnego też są niezależni, potrafią niezależnie myśleć. Więc to całe środowisko, do których my też należymy, przynajmniej ja się, mimo że jestem, jak przypomnę, tak zwanym symetrystą jestem, to tym niemniej uważam się za człowieka, który jest kompletnie niezależny i zarówno co do pozycji, jak i dorobku życiowego i wieku, ale też uważam, że niezależnie myślę. Więc my jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni. Gdybyś podsumował, Igorze, wypowiedzi i u ciebie, i u innych, to ten poziom zaniepokojenia miał być taką miarkę, rośnie stale. I zaczyna się to wszystko bardziej doprecyzowywać i to ciekawe, że to idzie pewnego rodzaju zaniepokojenie o Polskę ponad podziałami, bo bardzo aktywnie się włączyło środowisko, można powiedzieć, skrajnej lewicy. Pan doktor Sierakowski z panem profesorem Zadurą. Tak. Oni ostatnio zeszli słusznie bardzo nagłośnieni w analizie głębokich zmian zachodzących w politycznej strukturze kapitalizmu w stylu zachodnim. To bardzo są ciekawe rzeczy, więc, ale oni też wyrażają zaniepokojenie stanem spraw na scenie politycznej. Ja już zresztą muszę to powtórzyć, że w zasadzie jestem w takiej sytuacji, jak taki jakiś generał rosyjski za czasów Jelcyna, który wyszedł, nie wiem jak on został członkiem Dumy, ale został. I jedno jego przemówienie, które weszło do historii, bo on powiedział, że chciałby opisać przed tym zgromadzeniem, przed Dumą, co się dzieje w Rosji, ale musiałby użyć najgorszych słów, jakie zna, więc w związku z tym nic nie powie i strzegł. Ja nie użyję oczywiście słów, ale naprawdę opisując polską scenę polityczną właściwie musiałbym, gdybym był uczciwy, to użyć grubych słów, ale to po prostu nie wypada. I to w szczegółach. Wszyscy mnie pytają, dobrze, ale czy coś lepszego może być, bo na przykład załóżmy jakimś cudem polska scena polityczna nagle się rozpadnie, nie ma PiS-u, czy tam jest jakieś szczątki, Platformy nie ma, pan premier Tusk wyjeżdża, bo ma jakieś ważne stanowiska w lepszych krajach czy cieplejszych. I się rozpada ta scena. I co? I kto wchodzi? Konfederacja, lewica, nie wiem, jakieś znowu piwo wróci, takie było kiedyś taki z zwolenników czy miłośników piwa. Były takie rzeczy.
ja oczywiście się wypowiem, co ja uważam, co będzie ze sceną polityczną, bo ta scena jest nie do utrzymania i to w takiej małej pigułce widać wyraźnie. W ostatniej chwili świeżo upieczony prezydent, zaprzysiężony tydzień temu, zostaje, że tak powiem, wezwany wręcz i nie wiadomo w jaki sposób i czy to w ogóle jest przewidziane w procedurach dyplomatycznych międzynarodowych i bierze udział w takim intermedium, znaczy jest zebranie pierwsze, kto inny aktor wchodzi w drugim i zwraca pierwszy aktor w trzecim. Ja rozumiem, można tłumaczyć to przepraszam, w ten sposób, że to jest protokół, który mówi, że prezydent rozmawia z prezydentami, tak? Jeżeli w tych krajach, gdzie jest prezydent, to zwykle tak zresztą było, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie spotykał się z polskimi premierami, tylko z polskimi prezydentami. Tu formuła tego spotkania była pewnie bardziej swobodna, domyślam się, ale nie wiem. Natomiast no, tu jest też jasne, że to był jasny komunikat ze strony Donalda Trumpa, że ja chcę rozmawiać i to nie chodziło, podejrzewam, nie wiemy tego, o funkcję, tylko o osobę, że chcę rozmawiać z Karolem Nawrockim, a nie z Donaldem Tuskiem. Nie? I to ale Igor, zwolenników jednego czy drugiego może to cieszy, natomiast to tak nie wygląda poważnie. No ale dobrze, no ale przecież tam byli premierzy na przykład Holandii, gdzie jest królowa. No to dlaczego prezydent... Ale królowa nie, ale królowa pełni inną funkcję niż jednak Karol Nawrocki nie jest królem Polski. Póki co. Na razie, póki co, Na tak. razie. A królowa holenderska nie pełni wyłącznie funkcje reprezentacyjne. Tak? No jednak u nas trochę inaczej to wygląda. No, u nas jest taki miks. Więc Kanaś, wracając, ja uważam, że jest to znowu sygnał ostrzegawczy, że w sprawach fundamentalnych, czyli w tych, które nazywa się podstawowymi interesami Polski, a większość krajów ma to dobrze zdefiniowane, oczywiście oprócz nas, to musi być niezależnie od jakości tej sceny i powodów podziału i tak dalej, to tym niemniej widać wyraźnie, że już skręcanie śrub nastąpi, no bo prawdopodobnie o tej porze chyba zaczyna się spotkanie pana premiera Tuska z panem prezydentem, prawdopodobnie głównie na temat właśnie uściślenia sposobu reprezentowania podstawowych interesów Polski na scenie zewnętrznej, czyli niezależnie od tego, jakie były przyczyny, to był sygnał ostrzegawczy, który został prawidłowo odczytany, no i jest spotkanie. Pytanie, czy w obecnym stanie naszego wewnętrznego rozedrgania i zaciętości politycznej po wszystkich stronach Polska jest w stanie odgrywać poważniejszą rolę na scenie międzynarodowej. Bo zauważ, w tych wszystkich rozmowach, owszem, Polska została dołączona teraz do tej rozmowy, ale tak naprawdę przecież po europejskiej stronie to Polska powinna być jeśli nie głównym inicjatorem, to jednym z głównych rozgrywających. To Polska graniczy z Ukrainą i to przez Jasionkę idzie cała pomoc na Ukrainę. Bez Polski, gdybyśmy gdybyśmy chcieli podjąć taką decyzję, na szczęście nie chcemy, absolutnie nie zachęcam rządzących do tego, moglibyśmy natężeniem tej pomocy dokładnie jakby sterować, tak? Bo to my mamy klucze do tego. Powinniśmy mieć duży wpływ. Tymczasem w tej rozgrywce w ostatnich czasach Polski nie ma. Polska nie odgrywa jakiejś bardzo ważnej roli. Owszem, wydajemy od czasu do czasu, rząd wydaje oświadczenia, ale nie jest tak, że to my jesteśmy tym rozgrywającym, że to do nas przylatuje Zełenski, prawda, i że to my jesteśmy takim pośrednikiem czy koordynatorem tych rozmów, a to jest moment, kiedy wydaje mi się, że akurat mielibyśmy do tego niezły tytuł. No, w taki można powiedzieć lekki sposób poruszyłeś najbardziej fundamentalny problem Polski. Pierwsza rzecz, my ciągle mamy ogromny garb historii. Brak państwa przez 123 lata, które miały absolutnie kluczowe znaczenie dla tworzenia się
państw dwudziestowiecznych, nowoczesnych, nowożytnych państw o charakterze republikańskim i z demokratycznym systemem. Mówię oczywiście o strefie zachodniej. I mimo różnych porażek tej struktury państwowej, to były państwa narodowe i one były tworzone w XIX wieku, kiedy myśmy nie mieli tego państwa. Okres międzywojenny, mimo ogromnych sukcesów, jeżeli chodzi o unifikację i waluty, i prawa, i Sejmu, to przecież przypomnę, że właściwie zjednoczenie ostateczne Polski nastąpiło w 1923 roku, kiedy ostatecznie Wielkopolska przyjęła wspólną walutę i posłowie wielkopolscy weszli do ogólnego Sejmu i tak dalej. Śląsk został załatwiona, sprawa granic wschodnich została załatwiona, a w 1938 roku przeszliśmy już na budżet wojenny, czyli w zasadzie to było kilkanaście lat normalności. No, jednociliśmy państwo, dodaliśmy pewien impuls, byliśmy za słabi, za biedni, żeby z dwoma przeciwnikami sobie dać radę. Okres PRL-u, komunizmu, nasze druzgocące straty straszliwe w II wojnie światowej, zjazd 36 milionów na 23, wymordowanie przez Niemców niesłychanie ważnej mniejszości, która konstytuowała oblicze Polski, jakim była mniejszość Polaków pochodzenia żydowskiego i Żydów, którzy się może nie czuli nawet Polakami, ale byli u nas całe wieki. To była straszna zadana nam rana i nie wiem, dlaczego akurat myśmy powinni właściwie wszystkie kondolencje z tego tytułu zbierać, no ale tak wyszło, jak wyszło. Więc okres PRL-u, który ja akurat przeżyłem od dziecka de facto do pełnej już dorosłości, bo przecież w 1989 roku, no to już swoje lata miałem, więc ten okres to było dalsze takie rozkładanie tego, co w ogóle w Polsce jeszcze zostało potem, takie przemielenie. PRL naprawdę no, straszne straty w Polsce poczynił, natomiast no, nie zniszczył do końca przede wszystkim wspólnoty narodowej i tu Kościół katolicki odegrał ogromną też rolę właśnie. Wtedy można powiedzieć, że rzeczywiście Polak to katolik. No i jakby nie powiedzieć, niezależnie od tego, co można powiedzieć o klasie naszej politycznej i tak dalej, no myśmy odnieśli ogromny sukces. I teraz pierwsze pytanie jest takie, właściwie jak to się stało, że my mimo bardzo poważnych perturbacji o charakterze politycznym, dosyć dużej menażeryjnej wręcz ekipy naszych prezydentów, różnych tam posłów i tak dalej, bo to był zbiór, nazwijmy to dosyć oryginalny, to mimo wszystko żeśmy właściwie z tych państw, które weszły z tak zwanych demoludów do Unii Europejskiej, to my w zasadzie i Czesi chyba najlepiej sobie dajemy radę. Więc można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces i że jesteśmy narodem państwowym, że mamy państwo, tyle że obecna struktura klasy politycznej, która jest bardzo wygodna dla tych dwóch wielkich partii, bo one trzymają we dwójkę, zwróć uwagę, one mają zawsze 60%, tak? Wspólnie. Już ledwo. W tych wyborach w pierwszej turze mieli poniżej 50. Całe szczęście, że powiedziałeś, że ledwo. I to będzie wszystko jechało teraz bardzo szybko w dół. Dlatego, że ta scena była zbyt wygodna dla obydwu partii. One sobie poukładały sposób finansowania, że właściwie potrafią, każda z nich w momencie, kiedy wchodzi w koalicję, to właściwie deprecjonuje, przeżera i wbija prawie że w ziemię swoich koalicjantów. I to niezależnie jedna i druga. I ten słynny popis, który no, my ostatnio bardzo już mocno krytycznie, na szczęście nie tylko my, a ja uważam, że to jest największe nieszczęście w Polsce, to jest właśnie w tej chwili struktura sceny politycznej i ona jest nie do utrzymania. Z kilku powodów. Pierwsza rzecz, to co się dzieje na zewnątrz i jest tak szybko idzie, że my dzisiaj rozmawiając, to być może, że nasza rozmowa za 4 czy 5 dni będzie mocno nieaktualna, bo coś się zdarzy na świecie, choćby w wyniku rozmów prezydenta Stanów Zjednoczonych z Putinem, tak, na Alasce, tak. Więc i co w tej chwili jest dla nas najważniejsze? Mamy nowe elementy
które się już wyraźnie pojawiają na scenie, nowej scenie politycznej. Niewątpliwie to jest prezydent. Młody, rozmawialiśmy, całą jedną właściwie rozmowę poświęciliśmy z dużym, że tak powiem, wyprzedzeniem, bo on dopiero był świeżo po wygranej. I jedną żeśmy poświęcili i ja wtedy powiedziałem wyraźnie, że warto by było, gdybyś kiedyś zrobił takie review, co twoi rozmówcy czy przyjaciele, z którymi rozmawiasz, mówią i co się sprawdza, co się nie sprawdza, bo wtedy możemy pewną weryfikację mieć, tak? Ja tam postawiłem szereg tez dotyczących prezydenta, przecież postawiłem tezę, że to jest absolutnie będzie niezależny od PiS-u. To nie będzie prezydent. To jeszcze zobaczymy, to jeszcze zweryfikujemy. Za rok tak naprawdę będzie wiadomo. Nie, ale mówię, że żebyś miał w głowie, że ciąg rozmów, które są u ciebie, tworzą też pewien, można powiedzieć, dowód rzeczowy na ewolucję sytuacji politycznej w Polsce. I twoim obowiązkiem gospodarza, który ty powinieneś zrobić pewnego rodzaju takie samoocenę wiadomości czy wiedzy, którą my przekazujemy w naszych rozmowach sobie wzajemnie i naszym słuchaczom. Także... Kiedyś może to zrobię, ale chciałbym wrócić do mojego pytania, bo przypomnę, mówiłem o tym, że w tej sytuacji, którą oczywiście rozumiem, że ty cały czas jakby to robisz wstęp do tego, ale przypomnę to pytanie, bo wydaje mi się istotne. Czy nie jest tak, że trochę w wyniku różnych zdarzeń, również tego, że ta scena nasza wygląda tak, jak jest, w historycznym absolutnie momencie, kiedy Polska powinna odgrywać kluczową rolę w sposobie, jaki ta wojna się kończy, znaczy ma zakończyć, nie wiemy, czy się zakończy, znaczy zakończy się kiedyś tak, ale nie wiemy kiedy i jak. Nasza rola jest, nie jest kluczowa, tak? Jest marginalna. Nie my jesteśmy inicjatorami tej rozmowy, chociaż to my byliśmy pierwszym państwem, który w potężny sposób pomógł Ukrainie i to my jesteśmy państwem, który do dziś ma klucze do furtki, przez które płynie cały sprzęt i będzie płynął cały sprzęt do Ukrainy, bo innego sposobu na dostarczanie sprzętu dla Ukrainy nie ma. I mam wrażenie, że my tego nie wykorzystujemy. Na dodatek powinieneś powiedzieć, że gdyby przeciągnąć oś z północy na południe państw zainteresowanych w stabilizacji zachodniej części Europy, środkowej i zachodniej, oraz ze wschodu na zachód, to przecięcie będzie koło Warszawy. No tak. Czyli my jesteśmy nie tylko w osi wschód-zachód, o której wspominasz, bo Jesionka leży na tej linii, prawda, jest ważnym punktem, ale północ-południe. I wydaje mi się, że o ile źle rozgrywamy oczywiście wschód-zachód, ale w ogóle nie rozgrywamy północy-południe, mimo dużej inicjatywy podjętej przez prezydenta i nieocenioną było panią prezes BGK Beatę Daszyńską, sprawa Trójmorza, czy niektórzy idą w kierunku bardziej Międzymorza, jako pewnej konstrukcji bardziej militarnej i bezpieczeństwa. Międzymorze jest próbą znalezienia wspólnego mianownika politycznego krajów, które nie były i nie są nadal rdzeniem twardej zachodniej Europy, byłej EWG. No więc w każdym razie te wszystkie problemy, o których ja wspomniałem, brak państwa, później ten PRL, my jakby nie potrafimy tego rozegrać, a na dodatek mamy dwóch sąsiadów, czyli Niemcy i Rosja, które nie są zainteresowane absolutnie Polską, która by prowadziła tutaj w tej części niezależną politykę. Wydaje mi się, że to się im jakoś niestety dosyć udaje. Ale dlaczego? Dlatego, że u nas podział jest tak mocny w tej chwili sceny politycznej, ten popis za pomocą specjalnego, politycznymi i innymi metodami zaognionego konfliktu, często na bardzo wysokim diapazonie emocjonalnym, podzieliło społeczeństwo. Społeczeństwo podzielone ma słabe oddziaływanie na swoich polityków, a politycy podzieleni, czy klasa polityczna podzielona, ona ma słabe oddziaływanie na zewnątrz,
natomiast na nią można bardzo łatwo oddziaływać. Więc to jest, główną przyczyną jest, powiedzmy, sytuacja na scenie politycznej i przenoszona na. Druga rzecz, politycy zapłacą bardzo wysoką cenę, również w układzie historycznym, jak się będzie pisać o nich, że w momencie, kiedy zbliżały się czasy burzy i naporu, Sturm und Drangperiode, żeby użyć takiego romantycznego określenia, to wtedy podzielili społeczeństwo, z obywateli zaczęli przekształcać w elektorat. A ja jeszcze raz powtarzam, że elektorat charakteryzuje się tym, że oczekuje, że który da więcej, tak? I to słynne, no to wobec tego, co szkodzi obiecać elektoratowi, a później nie będziemy się elektoratem przejmować. Obiecać albo rozdać rozmaite rzeczy, do których akurat mamy dostęp, żeby nawiązać do więc ci odpowiadam. Pierwsza rzecz, ostatnich. Ukształtowanie sceny politycznej wygodnej dla polityków, jako duopol wzajemnie się zwalczający, to jest pierwsza rzecz, ale dużo bardziej dramatyczny jest podział społeczeństwa na dwa też nienawidzące się wręcz elektoraty, pękają rodziny, nie da się spokojnie spotkać przy stole jakimkolwiek, czy wigilijnym, czy imieninowym, żeby jakieś lepiej nie ruszać problemów politycznych, to wiem z własnego doświadczenia, więc mówi się o pogodzie, czy o czymś innym tam. Więc taka sytuacja jest. I politycy, mając elektoraty, są bardzo słabi w stosunku zewnętrznego. A klasyka, podstawowa, każda książka o polityce mówi wyraźnie, siła państwa zależy od kilku czynników, w tym od relacji z sąsiadami. Im lepsze masz relacje, im mniej konfliktów, a więcej synergii i współpracy, konflikty zawsze będą i różnice interesów, to są naturalne. I druga rzecz, w jaki sposób obywatele w razie czego stają murem za państwem w tych sprawach najważniejszych. No jak teraz obywatele mają stanąć za państwem? To jest rzecz, która mi cały czas dzwoni w głowie w ostatnich miesiącach, którą kiedyś usłyszałem od kogoś podczas jednej z takich tradycyjnych rozmów, czy pójdziesz w okopy. A ktoś mówi, a za kogo ja mam umierać? Za Tuska czy za Kaczyńskiego? Dlaczego ja mam umierać za Tuska albo za Kaczyńskiego? Kiedy oni nie zajmują się Polską, tylko zajmują się sobą nawzajem. I to jest... Co im odpowiada? Ta emocja jest silna, zwłaszcza u młodszej części społeczeństwa. Takie braki, no z kim mam się identyfikować? Gdzie jest ta Polska? Gdzie jest to państwo, dla którego ja mam pracować i nie tylko, nie mówię o skrajnej sytuacji, tylko że mam iść w okopy, tylko budować jego siłę. No, więc mnie pytasz, a sam odpowiadasz. Więc oczywiście, że nikt za Tuska, przy całym szacunku dla pana premiera, i nikt za pana prezesa Kaczyńskiego, albo prawie nikt nie będzie umierał. Natomiast za Polskę jeszcze trochę ludzi jest, którzy by zaryzykowali. I przynajmniej to młodsze pokolenie, bo ono musi przeprowadzić proces reorganizacji sceny politycznej i ono musi pokazać w momencie, kiedy będzie już mieli swoich polityków, a będą mieli to niedługo, ty spokojnie, Igorze, dożyjesz tego. Zresztą ja mam nadzieję, że też, bo ja jestem uparty, chcę to zobaczyć, jak się PO-PiS rozwali, po prostu będę tak długo żył, aż zobaczę to przynajmniej. Nie mów tak, bo wtedy powinienem życzyć PO-PiS-owi, żeby żył jak najdłużej. No jest pewnie, ale ja chcę widzieć długo żyjącego Myśleckiego, jeszcze z jakieś 50 lat tak spokojnie i wiele nowych, sprawnych rządów działających dla dobra Polski. Zmiana sceny politycznej nastąpi. I to wiesz, jak nastąpi? To nie tak, że jakaś nowe partie powstaną tam, nie. To będzie proces rozkładu naturalnego. Obydwie partie już są w tej chwili bardzo daleko, można powiedzieć, od rzeczywistości. Zwróć uwagę, że znakomity taki, można powiedzieć, specjalista od budowania rzeczywistości opowiadanej rzeczywistości, czyli Donald Tusk,
On świetnie, on zawsze mówił, że nieważne jest, jak ta rzeczywistość wygląda, kto ją lepiej opowie, tak? Otoczony właśnie wybitnymi, naprawdę zdolnymi różnymi PR-owcami, robi błąd za błędem. Dlatego, że on gra grę tak w świecie, którego nie ma. Oni nie rozpoznają świata w tej chwili. Oni źle to widzą. I pierwszy racjonalny ruch premiera w tym całym bałaganie, który w tej chwili jest, to jest pójście do prezydenta. Nie czekanie, aż prezydent do niego zadzwoni i zapyta, co ja mam tam mówić, bo prezydent prawdopodobnie zacząłby mówić to, co uważa za stosowne dla Polski mówić i to dopiero byłaby komedia. Więc Tusk, którego zresztą zwrócił uwagę, że premier nie złożył gratulacji jeszcze prezydentowi. Mam nadzieję, że dzisiaj, nim dostanie herbatę, to złoży gratulacje, bo ja na miejscu prezydent mu nie dał herbaty. Sam bym pił, albo złoży gratulacje, albo nie dostanie herbaty. Najwyżej bym z nim to rozmawiał na ten temat. Więc wracając do tej sprawy, ta scena zostanie rozłożona, bo nie ma mowy, żeby te dwie partie w tej chwili mogły się podpiąć pod rzeczywistość, bo tam wewnątrz, o czym dobrze i ty, i ja wiemy, bo na tyle znamy ludzi z obydwu partii, że tam nie ma wewnętrznej, poważnej debaty, takiej strukturalnej czy systemowej. Może tam gdzieś przy jakiejś winie czy herbacie rozmawiają na takie ważne tematy, ale debaty, my nie wiemy, co te partie myślą, bo one się skupiają na sobie. My, gdybyśmy na przykład, gdyby ktoś z Marsa wylądował i chciał sobie wyrobić zdanie na temat, co się dzieje w Polsce, to tak, prezydent były młodociany pomocnik sutenerów, no bo tak mniej więcej to się dzisiaj jeszcze gdzieś tam obija. Ten zupełnie już, ten szef opozycji nic nie wie, co się dzieje, a premier kłamie bez przerwy, tylko że nieudolnie. Dawniej udolnie, no taką by mniej więcej uzyskał. I rozdaje jachty. To jest po prostu panoptikum w tej chwili i wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby to był taki spokój, jak był jeszcze powiedzmy w pierwszej dekadzie XX wieku, czy pod koniec lat 90., kiedy już Polska naprawdę bogaciła się i tak dalej. No było bardzo miło i wesoło. Polacy zaczęli być jednym z ważniejszych segmentów na turystyce międzynarodowej w wielu krajach, już witani. W razie, wszystko było normalne, ale teraz świat się do góry nogami wywraca. Dobra, a mówiąc bardziej poważnie, czy uważasz, że Karol Nawrocki może być katalizatorem takiej zmiany? Będzie katalizatorem, to powiedziałem, i będzie stabilizatorem też w jakimś sensie, ale dla mnie ważniejsze, że on będzie tak zwanym rdzeniem kondensacyjnym. Ja to trochę tutaj... Co przez to rozumiesz? Właśnie chciałem powiedzieć, co rozumiem. Mianowicie deszcz powstaje, nie wiem czy wiesz, że każda kropla deszczu musi mieć w środku jądro kondensacji. To jest najczęściej mały pyłek, jakiś ten. I na polskiej scenie politycznej na razie prawa strona, ze względu na to, że jest jakby w opozycji, już w tej chwili nie do końca w opozycji, bo prezydent, jednak to jest prezydent prawej strony, przynajmniej jakby ideowo czy duchowo, nie wiem jak to politycznie, jest to na pewno prezydent wyrazisty i plasujący się po prawej stronie na temat, żeśmy mówili dosyć długo. Ja powiedziałem, że musimy wrócić, bo ja miałem za dużo pytań na temat tego ciemnego oświecenia i w ogóle tych relacji wszelkich i tak dalej. Więc wrócimy, jeżeli to oczywiście będziesz łaskawy ten temat poruszyć. Nie jest łatwy. Ale wracając do tego głównego nurtu naszej to sprawa jest dosyć oczywista, że prawa strona jest uelastyczniona, bo nie ma obowiązków administrowania czy bieżącego zarządzania państwem. I może sobie spokojnie się rozpadać bez wielkiej szkody. I to będzie w ten sposób, że powstaną ośrodki w tym całym rozpadającym się, takim, można powiedzieć, gnijącym układzie politycznym ze względu na nacisk spraw zewnętrznych. Właśnie choćby tego typu, że musi premier się spotkać z prezydentem, musi się coś dziać po prostu ze względu na nacisk zewnętrzny, to w tym momencie powstaną takie ośrodki. Prezydent będzie głównym ośrodkiem kondensacyjnym.
środku ja oczywiście stawiam na polityka młodszego i wyrazistego, którego bardzo dobrze znam, być może, że to też trochę zawsze koszula bliższa ciału, czyli Mateusza Morawieckiego. I jeszcze uważasz, że on ma naprawdę, jeszcze potencjał do zbudowania czegoś niezależnie od partii, w której jest, czy zdobycia sobie bardzo silnej pozycji? Ja sądzę, że on wykorzysta proces takiego, można powiedzieć, dostojnego i nieuchronnego gnicia, choćby ze względów też demograficznych czy wiekowych, żeby delikatnie tak to ująć, nikogo nie obrażając. I on ma jakiś tam, powiedziałbym, potencjał, ze względu na to, że jest bardzo doświadczony, był jednak parę lat premierem. I niezależnie, że to nie było takie pełne premierostwo, musiał się tam liczyć z panem prezesem, nadmiernie moim zdaniem, ale trudno, to on jednak ma duże doświadczenie międzynarodowe. W tej chwili kieruje sekretariatem porozumienia partii prawicowych, tak, czy partii konserwatywnych i potrafi... Europejskich oczywiście, tak. I potrafi wykorzystać moim zdaniem to, co u niego było pozytywne, że on dobierał dużo młodszych od siebie, 10 lat młodszych współpracowników, tak? Co miało też oczywiście pewne wady, ale w każdym razie on ma ten potencjał i doświadczenia i jeszcze woli polityczne, bo rozmawiałem z nim, on powiedział, że na razie nie widzi powodu wycofywania się z polityki, mimo że on mógłby to zrobić, wiadomo przecież, że on miałby co robić i miałby z czego żyć, więc w związku z tym on nie jest osobą, która jak wyjdzie z polityki, to będzie się kręcić po ulicy i nie wiedzieć, co z sobą zrobić, tak? Więc to jest polityk, który może być, ale zwróć uwagę, że jeżeli prezydent będzie mocnym, bo będzie instytucjonalnym ośrodkiem, będzie miał kancelarię, będzie miał jakiś budżet, będzie miał kontakty międzynarodowe, samolot, obstawę, w każdym razie cały ten entourage czynnego polityka wysokiej, że tak powiem, poziomu, Mateusz ma jakiś tam entourage, ale ma ogromne doświadczenie, a wszystkie on ma wiedzę, jak łączyć sprawy gospodarki wewnętrznej, sprawy mikrogospodarki, makrogospodarki z procesami finansowymi, bo tu oczywiście nie ma okazji, sądzę, że nawet formuła twoich rozmów uniemożliwia naprawdę takiej debaty dotyczącej, co się dzieje naprawdę, jeżeli chodzi o zmianę całego modelu ekonomiczno-polityczno-społecznego w państwach zachodnich. Ta budowa nowego kapitalizmu, ten technofeudalizm Varoufakisa, powiedzmy, czy to ciemne oświecenie, to nie są śmieszne rzeczy, to są bardzo poważne rzeczy. I one wynikają nie dlatego, że jakichś dwóch panów sobie coś wymyśliło, tylko dlatego, że idą poważne, głębokie, strukturalne, już wyraźne zmiany. I Mateusz to rozumie, Morawiecki. On zna to. Znaczy, ja rozumiem, że intelektualnie rozumie, tylko pytanie, czy ma do tego potencjał. Kiedy wyrósł Karol Nawrocki, rośnie Konfederacja, prawda, pojawiają się nowi politycy. W PiS-ie też jego pozycja chyba nie jest najsilniejsza. Ale właśnie potwierdzasz, tylko że ja nie dokończyłem tego, co powiedziałem. Ale ta twoja wypowiedź potwierdza to, co chciałem powiedzieć. Mianowicie mamy mocny ośrodek, dobrze zidentyfikowany, czyli pana prezydenta, który tylko przez 5 lat, on jest młody, zdolny, szybko się uczy i jest coś, co się nazywa konfederacją. To jest taka, można powiedzieć, na razie takim ośrodkiem kondensacyjnym to są 2 czy 3 osoby, ale to jest dosyć płynny układ. Siłą Konfederacji jest to, że ze względu na nieobciążenie dotychczasową władzą i nieobecność w duopolu PO-PiS, oni nie są jakby zgraną kartą i oni mogą różne rzeczy mówić, nowe, świeże. To są młodzi ludzie, popierają ich młodzi ludzie, narastający
zagrożenia i w jakimś sensie dezorientacja gra na nich, tak? Więc oni to będą tym na pewno swoim tam ośrodkiem z wewnętrznymi jakimiś tam problemami, organizacjami i tak dalej. W środku stabilizatorem państwa powinny być układ właśnie wokół byłego premiera Morawieckiego. Ze względu na doświadczenie. Ani prezydent, ani Konfederacja nie ma takiego doświadczenia, jaki ma Mateusz Morawiecki. No ale jest cała wielka machina Prawa i Sprawiedliwości, no, która niekoniecznie musi być mu życzliwa. Tam są inni kandydaci. On jest dzisiaj trochę zgranym politykiem. Pytanie, czy się przez to, znaczy, czy będzie umiał skutecznie wykorzystać tę sytuację? PiS jest twierdzą, która se zbudowała mur i sobie tam różne gry i zabawy mniej lub bardziej dostojne wyprawia. Gry wewnątrz tej twierdzy nie mają żadnego znaczenia już w tej chwili, albo mają bardzo niewielkie znaczenie. To jest, no, nie chcę już być nieelegancki, że to jest jakiś bunkier, wiadomo kogo i tak dalej, ale powiedzmy jest twierdza, to lepiej brzmi, tak? I oni tam sobie będą, ten będzie do góry szedł, ten będzie do dołu, tego Kaczyński przyjmie, tego nie przyjmie, tamten coś powie, to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Jakie znaczenie ma te gry i zabawy wewnątrz PiS-u na przykład dramatyczne zmiany w układzie równowagi światowej i dramatyczne zmiany na przykład w koncentracji kapitału i wprowadzenia do gospodarki informacji jako czynnika konstytucyjnego kapitału. To pytam się, kto w PiS-ie na ten temat rozmawia? Wojtek, ale PiS ma struktury, ma ludzi, ma ciągle pieniądze, a to w kampanii jest ciągle bardzo ważne. To wobec tego przy takim rozpadającym się i coraz bardziej, że tak powiem, odizolowanym od rzeczywistości PiS-ie, ci ludzie, którzy wiedzą, jak ważne są struktury, adresy, kontakty i tak dalej, to przejmą. To przejmą. I ja nie jestem politykiem, nigdy w żadnym, jestem wybitnym specjalistą, przepraszam się tak chwalę, od zwalczania wszelkiego rodzaju partii, począwszy od a szczególnie partii, które uważają się, że absolutnie, że są już najlepszym wytworem i już tak doskonałym, że nie ma co tam już bubać i tak dalej. Więc jestem przeciwnikiem partii, nie ukrywam, no być może nawet takim trochę, można powiedzieć, trochę już za bardzo idącym w tym kierunku. Ta partia będzie się rozpadać i ci ludzie, którzy rozumieją mechanizmy partyjne, oni przejmą tą partię, tylko że zupełnie do celów innych i z innym programem i z inną wizją. Bo jeżeli tego nie zrobią, to ta partia się rozpadnie i będzie tak jak we Włoszech, będzie komik cyrkowy, 5 gwiazdek, 10 gwiazdek, gałązka oliwna, pani pracująca ciężko własnym przemysłem w parlamencie i tak dalej. Mnie też się tak wydaje, ale i mnie, i wielu osobom tak się wydaje od 20 lat. Już powstały na ten temat dziesiątki artykułów. Kiedyś sam pisałem takie w latach 2000, że ten PiS to już zjeżdża, a PiS nie zjechał. Powstały książki, nawet napisał jeden z byłych działaczy PiS-u, że ta partia się rozpada, a ona cały czas istnieje. Już ten Kaczyński był politycznie grzebany wielokrotnie i ciągle się odnawia, ciągle wyciąga nowe postaci. Tak? No to jego decyzją Karol Nawrocki wystąpił w kampanii i wygrał te wybory. Więc oczywiście, może tak będzie. A ciekaw jestem, co sądzisz, to przejdźmy na drugą stronę sceny politycznej. Co tam się wydarzy? No, rząd nie ma najlepszej passy, mówiąc delikatnie. Nie widać, że miał jakiś pomysł, no ale ta partia ciągle jest popularna w bardzo dużej części społeczeństwa i pewnie to nie zniknie, albo coś to zastąpi, albo ona się przekształci. Jak ty to widzisz? Odwołam się do czegoś, co znam, do teorii wielkich systemów. Pierwsza rzecz, jeżeli PiS zacznie się dekomponować i to nie będzie zdarzenie, to będzie proces. Taki, że my z dnia na dzień nie zauważymy, a już po miesiącu będzie wyraźnie widać, że tam się coś już sypie i tak dalej.
sypanie się PiS-u spowoduje, że popis się zacznie sypać. Druga rzecz, że partia Donalda Tuska, tam koalicja w tej chwili ma się nazywać, jest partią władzy. Tam nie ma dyskusji wewnętrznej. Jeżeli są to, jak ja powiedziałem, to są jakieś kuluarowe, prywatne, jakieś tam tego, ale w każdym razie nie ma na przykład takiego kongresu, na którym po prostu by w sposób uczciwy, taki analityczny przepowiedzieli, świat się zmienia, my się musimy zmienić, coś tam zmieniamy, to i tak dalej. No były takie, pamiętam, socjaldemokraci właśnie takie znakomity, kiedyś mieli kongres niemieccy, którzy właściwie otworzyli drogę Niemiec do powrotu do normalności i tak dalej. To właśnie socjaldemokraci, ale naprzód sami musieli się bardzo mocno przeorganizować, tak? Zresztą tam oni akurat, nie wiem za co Pan Bóg tak Niemców wynagradza, zawsze daje znakomitych polityków, Adenauer, prawda, Erhard, później ten Brandt przecież, to dar z nieba po prostu. A my mamy takich, jakich mamy. No, więc... Ostatnio jakoś niespecjalnie Pan Bóg chyba przystopował. No, ale wracając do Platformy, Niemiec. Nie ma debaty wewnętrznej. Donald Tusk szarpie się, zresztą jego przemówienie w Mławie to było właściwie takie dramatyczne, powiedziane. Ja naprawdę już nie wiem, co z tym fantem robić, z tymi zdrajcami, jakimiś tam łotrami. Nie wiem, on o swoich to mówił, nie o panu prezesie czy jego otoczeniu. I wobec tego już nic nie zrobił. Co będzie robił, to wszystko będzie nietrafione. Metody, które stosował i które były skuteczne za pierwszej Platformy, są kompletnie już nieskuteczne. Świat w tej chwili tak się szybko zmienia, że tylko bardzo elastyczne struktury ideowe, struktury, gdzie ludzie nie patrzą, czy on jest takie, ma stanowisko, czy takie. Premier Tusk próbuje, nawet pani jakieś nie może przesunąć, bo mu się tam coś posypie. I teraz tak, z jakiegoś zupełnie drobnej rzeczy, bo w tej chwili ta cała afera tak zwanego KPO z tymi jakimiś jachtami i tak dalej, to jest jakiś groszowy układ w całości KPO. Problem jest inny, że my tego KPO nie wykorzystamy nie na skalę jakiegoś tam jachtu czy jakiejś tam sauny, tylko na skalę gigantyczną. Ponad połowę KPO my nie wykorzystamy, bo na przykład Platforma dzielnie blokowała, żeby PiS nie dostał KPO. Teraz twierdzi, że to PiS jest wynikiem, że tego KPO nie było, że oni teraz już nie mają czasu. Dobrze, można takie komedie sobie odstawiać, tylko że to nie zmienia faktu, że my po prostu nie wykorzystamy tego KPO, które miało być na odbudowę i tak dalej. I wobec tego Tusk opowiada, stara się różne rzeczy opowiadać, że to w ogóle nie ma sensu już żadnego. No przecież on by taką sprawę, jak za pierwszej Platformy zamiótł, zapewniam ci, w 3 dni. Coś by wymyślili, przykryliby czymś tam jeszcze i ich sprawy by nie było. A tu ta sprawa może ich położyć. Jakiś KPO. No dobra, a to załóżmy, że masz rację, że ta teoria się sprawdzi, wielkich systemów, że PiS się rozsypie, Platforma się rozsypie, ale co powstanie po tej stronie? Powstanie coś, co będzie wokół tych jąder kondensacji powstawać. Bo na razie ja powiedziałem, że ja widzę inni mogą inne widzieć jądra kondensacji. Ale gdzie są te jądra po tej stronie nieprawicowej? Nie ma. To co jedynym będzie? Identyfikatorem takim, który ja widzę, to jest ta lewica nie antysystemowa, tylko pozasystemowa, czyli grupa Zandberga, ta lewica, która powiedzmy jest ideowa. No tak, ale ona nie odpowie na... mocno grzeją Varoufakisa, tak? Ale ona nie odpowie na potrzeby dużej części wyborców obecnych Platformy Obywatelskiej. Oni gdzieś będą musieli pójść. Przynajmniej na tą młodszą część. Młodsza część, która nie jest w stanie się w centroprawicy, bo przecież wiadomo, że w każdym normalnym państwie, jeżeli masz być stabilny, to musi być układ, nazwijmy, centroprawicowy i centrolewicowy. Skrzydła wchodzą do realnej władzy na krótko, po to, żeby tylko przyspieszyć proces krystalizacji nowej formuły centroprawicy i centrolewicy. Ale zwróć uwagę, że
problemy tego typu nie są tylko u nas. Włosi to przeszli, Grecy kończą reorganizację sceny politycznej, Hiszpanie są w trakcie rozpadu sceny politycznej, ale już mniej więcej widać wyraźnie, jak to się tam będzie powoli układać. Francuzi oczywiście wszyscy uważają, że wszystko wiedzą lepiej od innych i będą mieli duże problemy. W Niemczech już AfD jest najsilniejszą partią i nie ma mowy, żeby w Niemczech bez AfD albo bez zgody AfD sformowano następny rząd. I no więc to nie jest, to jest kryzys całego Zachodu, bo myśmy sobie, znaczy moje pokolenie, muszę no niestety uderzyć się we własne piersi, a nie w cudze, jak to nasi politycy lubią robić. Moje pokolenie 68 roku, to ono, że tak powiem, dosyć skutecznie rozbiło i zanegowało wszystkie konstrukcje społeczne, obyczajowe i tak dalej. I ta lewicowe pokolenie, potężne pokolenie, liczne, zdezorganizowało struktury cywilizacji zachodniej. I teraz nie da się już, to jest pękniętego dzbanu się nie da już skleić na tyle, żeby dźwięczał. Możemy poskładać coś na nowo. Mam nadzieję, że siła cywilizacja jest tak duża, że my to poskładamy nie jak posklejamy, tylko będzie nowy dzban w innym kształcie, w innych kolorach. Ale ten nowy dzban może już nie mieć szansy na życie, bo może wybuchnąć w międzyczasie wojna, jeśli my nie będziemy sprawnie działać na rzecz tego, żeby do tej wojny nie doszło. I czy w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, bo świat się dzieje dzisiaj, tak? Mówisz o procesach, które się toczą, może nie szybciej, wolniej, no dat nie znamy, tak? Ale znamy datę spotkania Putina z Trumpem. Oczywiście nie wiem, co się stanie. Wiemy, że ta wojna toczy się dzisiaj, że Rosjanie w ostatnich dniach idą do przodu, że na jednym odcinku przełamali linię frontu. Wiemy, że produkują tysiące czołgów i innych sprzętów. Wiemy, że przygotowują się do długofalowej działań wojennych. Być może ich nie będą prowadzić, ale przygotowują się do tego. I dzisiaj mamy to, co mamy. Mamy rząd Koalicji Obywatelskiej, mamy prezydenta Nawrockiego od tygodnia czy dwóch i mamy sytuację, w której wczoraj w kluczowej rozmowie Polskę reprezentował raz jeden polityk, raz drugi i debata jest o tym, czy ten powinien, a nie wykorzystujemy szansy na to, żeby realnie wpłynąć na bieg dziejów, no bo jak mają nas słuchać, skoro spodziewają się, że prawdopodobnie myśmy nie dogadali nawet swojego stanowiska. W naszej historii jest taki słynny list, zaczynający się od słów: drogi panie Romanie. Na końcu był podpisany z szacunkiem należnym i tak dalej Józef Piłsudski. Co to oznaczało? To była fundamentalna, gwałtowna zmiana całych relacji wewnątrz politycznego obozu. Dmowski w Paryżu ogromną, znakomitą robotę razem z Romerem Paderewskim przygotował, a Piłsudski uderzeniem, które jutro będzie miało swoją rocznicę, przepchnął bolszewickie wojska daleko poza linię Kerzona. A początkiem był, drogi panie Romanie, co to oznaczało? Że Dmowski ma pełne poparcie klasy politycznej, która się liczy, polskiej, a Piłsudskiemu to otworzyło drogę do uderzenia. I zwróć uwagę, jak trwały był ten skutek tego, nazwijmy, listu, drogi panie Romanie, bo Piłsudski wiedział, mimo że wygrał militarnie, bardzo daleko się cofnął i to Dmowski zadecydował, jak pokój brzeski został, że tak powiem, wkomponowany. To zwycięstwo oczywiście pomogło, ale można było wtedy dużo więcej. Bolszewicy byli gotowi prawie bardzo dużo oddać, oczywiście, że później zabrać. Ale ty widzisz, Wojtku, jakieś analogie? Widzisz dzisiaj chętnego do napisania listu: drogi panie
Ja chętnego nie widzę, ale na małą skalę, bo nasi politycy przy całym szacunku dla nich, no daleko odbiegają standardu dmowskiego, Piłsudskiego, Paderewskiego, Korfantego, zresztą pan prezydent ich wymienia, więc sądzę, że coś na rzeczy jest, ale takim drobnym, może nie listem, ale drogi panie Romanie, to jest pójście dzisiaj prezydenta do pałacu, znaczy premiera. Do pałacu. Tak. To jest, no to co by nie powiedzieć, no jest to dosyć duży, trudny problem musiał być dla pana premiera, kiedy on uważa, że w Pałacu Prezydenckim młodociany były pomocnik sutenerów sieci, tak? No, to nie jest prosta sprawa, to jest jednak tego i to świadczy jeszcze o tym, że Donald Tusk no nie do końca stracił rozum, no coś widzi, co się dzieje naprawdę. Więc to są też Polacy, no niezależnie możemy się nad nim jako politykami, ale prawdopodobnie jako ludzie to są jeszcze normalni. Zresztą jakby powiedzmy mam opinię prywatną jedni o drugi, one są jako, że to są ludzie zupełnie, można siąść do stołu, sobie pogadać, wypić wino, nawet jeden i drugi się dosyć dobrze zna na tym winie, więc pewnie by było przyjemnie być może, ale nie zmienia to faktu, że jako politycy po prostu zawodzą Polskę, prowadzą nas na manowce i to musi się zmienić. To niestety oni muszą ponieść odpowiedzialność polityczną za to, że zbyt długo wygodnie sobie żyli w układzie popisu. No, pewną szansą jest na to, że prezydent jest, owszem, no został wybrany przez PiS, tak? Został wskazany i poparty i sfinansowany i tę kampanię PiS mu przeprowadził, ale że jednak to nie jest wychowanek Prawa i Sprawiedliwości. Tak? To jest człowiek, który wychował się gdzieś indziej, wychował się gdzieś obok, samodzielnie się wzbił, zbudował, przeszedł przez różne trudne etapy w życiu, więc może on ma dzisiaj większy potencjał do tego, żeby przyjąć ten list albo napisać ten list. Nie wiem, co teraz, kiedy my rozmawiamy, panowie z sobą rozmawiają, ale rozumiem, że zgadzamy się w tym, że obu im życzymy, ich prosimy i wzywamy do tego. Wzywamy, nie prosimy. Oni są na służbie naszej obywateli, żeby z sobą rozmawiali w tej sprawie. Nie o tym, kto kiedy ma pierwszy wejść w jakie drzwi, tylko o tym, w jaki sposób nacisnąć na Donalda Trumpa, w jaki sposób budować naszą obronność, w jaki sposób budować naszą politykę zagraniczną. Bo od tego zależy, nasze życie dzisiaj, bo wobec takiego zagrożenia stoimy. Znaczy, jeżeli by poszło to w tym kierunku, o który ty sugerujesz, że bo taka opcja oczywiście jest, to musiałoby nastąpić spotkanie pod auspicjami prezydenta Kaczyńskiego, Tuska i prezydenta. Tak zwana Wielka Trójka musiałaby się spotkać i poukładać te najważniejsze sprawy dotyczące polityki zagranicznej, kwestii wojska, bo znowu tam widać wyraźnie już kontrowersje wokół nominacji generalskich i tak dalej. I jeżeli by na tym poziomie tych grubych spraw zawarli porozumienie, to musieli go później by wdrażać. To premier musiałby wdrażać, prezydent, a Kaczyński mógłby w razie czego jednak zapewnić większość. To byłby cud pewnego rodzaju, ale w Polsce właściwie rzeczy, jeżeli coś normalnie się dzieje, to tylko dzięki cudom, tak? A wszystko resztę jest... No, ale ja bym tutaj nie polegał na cudzie. Ten cud sprzed 100 lat był wspaniały, ale jednak on też wynikał... Nie był cud akurat. Wynikał z postawy, z przygotowania, z wymyślenia tego, tak, z dobrej strategii, z dobrego podejścia. Na razie dzisiaj jedynym celem Jarosława Kaczyńskiego jest zniszczenie Donalda Tuska. Jedynym celem Donalda Tuska jest zniszczenie Jarosława Kaczyńskiego, więc nie bardzo sobie to wyobrażam. I jakoś być może jestem w stanie sobie wyobrazić to, że dzisiaj, że w tej chwili, jak my rozmawiamy, oni tam siedzą i coś sensownego z tej rozmowy wyniknie, przynajmniej na tym odcinku, tak? To, że potem mogą się zwalczać, to... Ale w tej sprawie powinni się porozumieć i to jest fundamentalnie ważne i to jest ich
powiedzmy jasno, No, obowiązek tak i my jest. możemy ich do tego wzywać, do tego oczekiwać bardzo jasno. Jak tego nie zrobią, to historia ich rozliczy. No, przede wszystkim trzeba przypomnieć naszym drogim politykom, a szczególnie tym, którzy są ministrami. Minister oznacza, bo to jest nazwa z łaciny poprzez układ francuski do nas przyszła, znaczy to jest ten, który służy. I słusznie Korwin-Mikke panią minister, ona wtedy z SLD Waniek, nazywał służąca Waniek, tak? Znaczy ta, która służy, to jest bardzo piękne, no to ze względów na charakter tego zawodu było tak troszeczkę zdeprecjonowane, ale służyć komuś to jest bardzo piękne, zaszczytne i zobowiązujące. I nasi politycy zapomnieli, że oni są służącymi. Tak. I oni ponoszą ogromną odpowiedzialność za sytuację w Polsce. Ogromną ponoszą. I też się nie uciekną od tego. Ale to, co żeśmy w poprzedniej rozmowie mówili. Ja jedną rzecz bym tylko oczekiwał od pana prezydenta. Niech on wyjdzie, powie ludziom, słuchajcie, Polska potrzebuje obywateli. Polska potrzebuje was, bo bez was nie ma Polski. I ja pytam was, co wy, nie pytajcie mnie, co ja was zrobię, czy będzie tam o 30% czy 40% niższa energia, będzie droga, ale Polska jest w potrzebie i was bardzo potrzebuje i ja jako głowa państwa bardzo was proszę, żeby każdy powiedział sobie w sumieniu, co ja mogę zrobić dla Polski. Nie jesteście elektoratem, tylko jesteście Polakami i tak dalej. Nie mamy innej ojczyzny mieć nie będziemy przez wiele, wiele jeszcze, mam nadzieję, wieków, a już nie lat. Tak? I niech to będzie puentą naszej rozmowy, bardzo mocną, ważną i mądrą. My o tym zresztą, żeby wrócić do szkoły, właśnie o tym mówimy w Szkole Przywództwa, tak? Co my możemy zrobić i jak my możemy się rozwijać, bogacić, wzmacniać swoje instytucje, jednoczyć, ale też co możemy zrobić dla naszego kraju, żebyśmy lepiej wszyscy żyli. Wojtku, bardzo ci serdecznie dziękuję. To ja dziękuję, wszystkim dziękuję, wszystkim tym, którzy nas słuchają albo będą słuchać. Miejmy nadzieję. Znaczy, na pewno będą słuchać. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Czekam na wasze głosy. Wspierajcie Układ Otwarty na Patronite, bo dzięki temu ten program jest niezależny. On jest i takim na pewno dalej będzie. Dziękuję bardzo. Przypominam o Szkole Przywództwa. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu.